Cześć, z tej strony Marek I Szymon. z X-Camp. Przyjechaliśmy do Was w bardzo nietypowe miejsce, bardzo nietypowymi samochodami. Marek dzisiaj przyjechał Brissnerem Habitonem HMX, a ja przyjechałem dzisiaj Hymerem MLT 580 Crosstrail. Oba te kampery są zbudowane na podwoziu Mercedesa z napędem na 4 koła. Nietypowe samochody, nietypowe miejsce i nietypowa relacja. Dziś postaramy się dla Was poprzekamarzać, który z pojazdów jest lepszy, mój czy Szymona. Przygotujcie się na ciężkie starcie, na ciężką bitwę. Oba te kampery bazują na podwoziu Mercedesa Sprintera o oznaczeniu 419 CDI. Czyli mamy tutaj 190-konny silnik diesla o pojemności 2 litrów połączony z automatyczną skrzynią biegów 9G Tronic. W przypadku skrzyni 9G Tronic, patrząc na poprzednika, czyli 7-biegowego, na pewno cechuje się tym, że mamy tutaj skrzynię, która ma długie obroty, dzięki temu mamy niższe spalanie. Bardzo dobrze działa również z napędem na 4 koła, który mamy w tych obu wersjach. Charakteryzuje się również tym, że ten silnik, jak i pojazd, razem z tą skrzynią po prostu lepiej sobie radzi od dołu, jest bardziej żwawszy. Co za tym też idzie, ta dynamika podczas przejazdu jest dużo lepsza. W przypadku napędu na 4 koła w tym egzemplarze, jak i również w tym, napęd mamy głównie na tylnią oś, przód nam się załącza podczas poślizgu, uślizgu, czy podczas jazdy na nierównych terenach, po błocie, śniegu czy deszczu. Główne pytanie, jakie możemy sobie teraz zadać, to przede wszystkim dla kogo jest Hymer Crosstrail. Jest to kamper na pewno dla osób bardzo wymagających. On już sam w sobie, w samej podstawie, jak wychodzi z fabryki, jest wyposażony na przykład w rollbara, w pakiet terenowy z tymi poszerzeniami. Dodatkowo jest również markiza z LED-em. Ma również 4 akumulatory o łącznej pojemności 320 Ah oraz przetwornicę. Dodatkowo zostało również zamontowane 2 panele solarne o mocy 95 W. Jest to na pewno kamper, którym możecie udać się w dalszą podróż, trochę bardziej niezależnie, trochę bardziej na dziko, z dala od ludzi, ale również cieszyć się tą wygodą podczas podróży, do jakiej przystosowała nas i przyzwyczaiła Półintegra. Mój pojazd to prawdziwy adventure van. To jest pojazd, który uwielbia pracować, uwielbia aktywność. Na co dzień można go wykorzystywać do pracy, przewieziecie nim każdy ładunek i dzięki napędowi na 4 koła oraz dużej możliwości ciągnięcia przyczepy przewieziecie wszystko w każde miejsce. Dodatkowo po pracy każdy z Was będzie mógł z niego skorzystać też w sposób aktywny. Narty, surfing to dla niego tylko czysta przyjemność. Główną zaletą tego wyjątkowego kampera na pewno jest jego rozmiar. W tym przypadku mamy aż 713 cm długości, 305 wysokości i 222 cm szerokości. Gdybyście byli ciekawi, ile natomiast ma wnętrze, to wnętrze ma niecałe 2 metry wysokości. Teraz powiem coś, z czego możecie się śmiać, bo to w sumie banał albo nie banał. Duży nie znaczy lepszy. Mój pojazd ma tylko 5,93 cm, 204 cm szerokości i niecałe 290 cm wysokości. Ale dzięki temu, słuchajcie, wjedziecie wszędzie, zmieścicie się wszędzie, będzie Wam łatwiej manewrować, a w środku, co pokażemy Wam za chwilę, wcale nie ma mniej miejsca niż u Szymona. Teraz natomiast mamy możliwość sprawdzenia i zobaczenia, jak wygląda szoferka, czyli również ważna rzecz podczas podróżowania, no bo chcąc nie chcąc spędzamy tutaj też wiele godzin podczas podróży. Na pewno z takich udogodnień, które nam tutaj Hymer zaserwował, to mamy podgrzewanie foteli, mamy oczywiście elektryczne lusterka i to już jest taka norma. Cała deska rozdzielcza jest nam dobrze znana z Mercedesa. Dodatkowo w tym oto miejscu mamy możliwość zrzucenia szarej wody. W tym oto miejscu mamy oświetlenie naszego LED-bara. Dodatkowo mamy system DSR oraz możemy również sobie z tego poziomu schować stopień wejściowy. Takim nowym smaczkiem, którego nie było wcześniej w Mercedesach, znajduje się on tutaj. To jest taka kamera, która bada nasze zmęczenie, która odczytuje to poprzez ruchy czy też gałki oczne, działa biometrycznie. Także na pewno się to przydaje podczas długiej podróży, bo zwyczajnie w świecie może zadbać też również o nasze bezpieczeństwo. Słuchajcie, Szymona samochód jest wyposażony we wszystkie bajery, ale kosztuje dużo drożej niż mój. A mój, słuchajcie, ma wszystko to samo. Nie wiem, czy jest sens powtarzać to samo, co mówi Szymon. Po prostu trzeba zajrzeć do środka i zobaczyć, że u mnie wygląda dokładnie tak samo jak u Szymona. Campervany oczywiście są dobrym wyborem dla ludzi i to są bardzo dobre kampery. Natomiast
Najważniejsza jest różnica taka, że podczas długiego wyjazdu na pewno w campervanie zabraknie Wam dużej przestrzeni bagażowej. Mamy tutaj ogromny, ale to ogromny bagażnik. Udźwig to 350 kg. Cały bagażnik jest wykończony miłym materiałem, czy na drzwiach, czy oczywiście na tylnej części bagażnika. Dodatkowo również też jest wyłożony blachą ryflową. Z takich smaczków Hymer zastosował takie fajne udogodnienia, jak na przykład w standardzie macie prysznic. Macie również też kilka półek, gdzie możecie sobie oczywiście podczas transportu poukładać również rzeczy. Dodatkowo w standardzie Hymera mamy zestaw z Fiskasa, który nam się na pewno może przydać podczas postoju na dziko. Oraz z takich paru smaczków mamy dwa wejścia 230 w bagażniku, abyśmy mogli sobie coś podłączyć. Witam we wnętrzu tego wyjątkowego kampera. Na pewno wnętrze może nas przywitać przestronnym salonem z możliwością regulowania sobie stolika w dużym zakresie. Dodatkowo ten stolik również jest dla wymagających, czyli mamy możliwość go obniżenia i zrobienia sobie kolejnego spania. Sam salon jest w układzie litery L. Tapicerkę mamy jasno-beżową w odcieniu Valletta, natomiast dekory oraz kolory zewnętrzne to jest wybór wariantu Native Bambo. Dodatkowym smaczkiem, który mamy w Crosstrailu, a praktycznie w żadnej innej półmetrze nie mamy, to jest taka przenośna lampa zasilana 12V. Ją możemy sobie tutaj zamontować i jakby działa nam trochę na zasadzie żyrandolu, który możemy mieć w domu. Przechodząc dalej, mamy bardzo duży blat roboczy, klasyczną kuchnię trzypalnikową. Dodatkowo po prawej stronie mamy zlew. Oczywiście pod tą przykrywką, tak jak nas Hymer już do tego przystosował, mamy deskę do krojenia. Smaczkiem, który mamy w Hymerze, to jest imitacja płytek, więc możemy się tutaj trochę poczuć jak w domu. Dodatkowo mamy kolejne gniazda 230, które na pewno nam się mogą przydać podczas funkcjonowania. Lodówka, bo to również jest bardzo ważna rzecz podczas tych dalszych wyjazdów, tych niezależnych, tych na dziko, w takie trochę bardziej wyludnione tereny. Rzeczywiście lodówka jest pojemna, możemy sobie na pewno dużo rzeczy tutaj schować. Przejdźmy sobie teraz do łazienki. Łazienka toaleta w Hymerze. Na dzień dobry wita nas wielkie lustro, gdzie możemy się po prostu przejrzeć, poprawić przed wyjściem. Prysznic z łazienką jest zintegrowany, ale jest zrobiony w oddzielnej kabinie, także po zasłonięciu tutaj całego tego miejsca nie chlapiemy sobie na toaletkę, nie zostawiamy tej wody, mamy możliwość rzeczywiście swobodnego kąpania się bez gdzieś tam konieczności potem przecierania całego brodziku. Łazienka jest ogólnie w kolorach bardzo podobnych co cały salon, dużo bieli, dużo koloru czarnego i również grafitowego. Przejdźmy sobie teraz do strefy sypialnianej. Tutaj mamy układ niemiecki, czyli dwa łóżka pojedyncze po tej i po tej stronie z możliwością oczywiście łącznika na środku. W części sypialnianej mamy dwie duże, głębokie przede wszystkim szafki po tej stronie dla jednego pasażera i po drugiej stronie. W tylnej części mamy naprawdę głęboką, fajną półkę na książki, na telefony czy na inne rzeczy, które potrzebujecie sobie tam schować. Z tej oczywiście strefy też możecie sobie sterować oświetleniem. Gadżet, którego nie ma żaden inny camper, to na pewno Wam pokażę. To są lampeczki, które możecie sobie wypiąć i możecie sobie zapiąć w każdym dowolnym miejscu tak naprawdę na tej szynie, żeby to światło sobie dostosować pod swoje wymagania. Fajnie jest opowiadać o dużym pojeździe, do którego można dużo włożyć, a przede wszystkim, który jest zbudowany na podwoziu, który przekracza 3,5 tony. Magia jednak dzieje się w pojeździe tym, w którym teraz się znajdujemy. Zacznę od takiego banalnego stolika, jaki tutaj widzicie, który podnoszony jest do góry, dzięki czemu mamy dużo przestrzeni na nogi, a w sytuacji, w której potrzebujemy dużo miejsca do pracy, ten stolik nam to umożliwia. Kuchnia, mimo że jest bardzo kompaktowa, zapewni Wam wszystkie możliwe i najważniejsze rzeczy, tak jak zrobienie obiadu, schłodzenie ulubionych napojów. Lodówkę mamy 69-litrową, kuchenkę mamy dwupalnikową i składany kompaktowy zlew, w którym umyjecie wszystkie niezbędne naczynia. Dodatkowo, zobaczcie, mamy też bardzo fajnie zaprojektowane szafki, które pomieszczą i sztućce, i naczynia oraz garki, które są niezbędne do gotowania naszego posiłku.
Wspomniałem o magii. Magia jednak dzieje się, słuchajcie, za moimi plecami i to za chwilę Wam pokażę. Mimo bardzo kompaktowych wymiarów, tak jak wspomniałem, mój pojazd ma niecałe 6 metrów. Będziecie mogli skorzystać z bardzo dużej, funkcjonalnej łazienki dzięki właśnie tej magii, o której Wam wspomniałem. Zapraszam Was pod prysznic. Prysznic, jak na campervana nowoczesnego, tak jak mówiłem, Adventure vana, przystało. Nie ma już ceraty, tylko ma pełnowymiarową łazienkę z prysznicem. W niej mamy ukryty zlew, ukrytą toaletę. W tej chwili mamy zastosowaną toaletę marki Klesana. Bardzo, że tak powiem, nowoczesna, powodująca, że nie używamy żadnej chemii. Wszystko, co robimy w toalecie, zostaje w toalecie, a potem ją tylko próżniamy do śmietnika. Jak już zaprosiłem Was pod prysznic, to należy pod niego wejść. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. I nie chcę się chwalić. 2 osoby na pewno, a myślę, że w przeciwieństwie do Szymona 3 osoby wejdą do mojego prysznica. Czas na czary, czas na magię. W momencie, gdy ugotowaliśmy sobie kolację, wykąpaliśmy się, należy też odpocząć. I tu chciałbym Wam pokazać, że mimo tych bardzo kompaktowych wymiarów, mówimy cały czas o pojeździe, który ma niecałe 6 metrów, jesteśmy w stanie, słuchajcie, zrobić bardzo duże łóżka. I pokażę Wam, jak to wygląda. Jednym pociągnięciem, słuchajcie, przesuwamy sobie kanapę maksymalnie do przodu. Jeszcze zanim zbudujecie prysznic, tą przestrzeń możecie też wykorzystać podczas jazdy na przestrzeń ładunkową i wstawić swoje bagaże. Oczywiście jest to opcja, nie musicie tego robić. W sytuacji jednak, kiedy chcemy wejść już te wspomniane 3 osoby pod ten prysznic, słuchajcie, przesuwamy sobie prysznic do przodu. Po prysznicu z kolei, słuchajcie, powstaje nam olbrzymia przestrzeń sypialniana. Tą przestrzeń, którą przed chwilą wykorzystywaliśmy na bagaże, w tej chwili możemy wykorzystać, żeby rozszerzyć nasze łóżko, które po położeniu wszystkich materaców staje się bardzo długie, bo całe 1,95 m, także musicie sami przyznać, że ten wymiar pozwala już praktycznie każdemu swobodnie się wyspać. Za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda wszystko rozłożone, jednak zobaczcie, jakie to jest wszystko proste, żeby to szybciutko rozłożyć do spania. Także sami widzicie, jak to wszystko działa, a za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Zobaczcie sami. Auto do 7 metrów, campervan, a mamy łóżko jak w pełnej półintegrze. Albo możemy skorzystać z 2 pojedynczych łóżek 195 na 75 cm, albo wykorzystać łącznik i zrobić jedno duże łóżko, które będzie miało wymiary 195 na 200 cm. Przyznajcie, że to jest sztos. Jak sami widzicie, przestrzeń, która jest zagospodarowana w Berstnerze perfekcyjnie, jest całkiem sporych wymiarów. Mamy też liczne szafki, których jeszcze nie pokazałem. Owszem, mam też jedną rzecz, właściwie jej nie mam, którą ma Szymon. Szymon chwalił się lampką, słuchajcie, ja tej lampki nie mam, ale zobaczcie na to piękne panoramiczne okno. Założę się z Wami, że większość z Was, podobnie jak ja, wolałaby takie piękne panoramiczne okno zamiast tej wiszącej lampki. Co Wy na to? Marek na pewno Wam bardzo ładnie opowiada o Habitonie, ale zapomniał wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest izolacja. I półintegry na pewno słyną z tego, że tą izolację mają lepszą niż w campervanie. Tutaj macie dokładnie 41 mm grubości ściany i po 34 z sufitu i podłogi. Izolacja w Hymerze to jest oczywiście pianka Pual, bardzo dobrze nam znana, a ściany są wykonane z aluminium. Na pewno dodatkowym atutem jest to, że Hymer jest bardzo wysoko podniesiony, więc rzeczywiście to mroźne powietrze i ta mroźna temperatura na zewnątrz nie ciągnie aż tak bardzo od podłogi tym zimnem. Dodatkowo Hymer jako marka premium przyzwyczaiła nas do bardzo dobrego wykonania materiałów i dobrego spasowania, którego na pewno nie zaznacie w campervanach z racji na to, że campervan jest po prostu blaszakiem. Zbiorniki, bo to jest ważny też element całej układanki kampera. Tutaj mamy 120 litrów czystej wody i 100 litrów na zbiornik szarej wody. Ok, zaraz przyjdzie Marek i powie Wam, że to jest mało, bo bardzo podobnie jest w campervanie, tylko musicie pamiętać, że to dalej jest mimo wszystko camper półintegra, raczej dla 2-3 osób, myślę, że bardziej dla 2 i uważam, że to 120 litrów czystej wody dla 2 osób na pewno wystarczy. Słyszeliście, co mówił Szymon o zbiornikach wody? Ja Cię pierdykam. W takim dużym kamperze, słuchajcie, on ma taki sam zbiornik jak u mnie. U niego 120 litrów czystej wody, u mnie 110. Przyznajcie, gdzie oni to upchnęli? Mają głowę, co? Dodatkowo zbiornik szarej wody 90 litrów powoduje, że tym pojazdem, słuchajcie, możemy naprawdę też kempingować. Nie tylko używać go w sposób aktywny i do pracy, ale też możemy z nim śmiało wypoczywać. Łóżko, o którym wspomniałem, dodatkowo duże zbiorniki, olbrzymia łazienka. To wszystko powoduje, że ten pojazd wyróżnia się wśród tłumu innych campervanów. Ale co najciekawsze, to powiem Wam za chwilę. Kolejna bardzo ważna rzecz w kamperze, czyli ogrzewanie, bo nie możemy o tym oczywiście zapomnieć podczas tych chłodnych dni.
Cały system ogrzewania jest wrzucony tak naprawdę w ten wyświetlacz. Oczywiście taki sam macie w Brysnerze, tylko tam chcąc nie chcąc nie jest w ogóle rozbudowany, bo macie opcję tylko przełączenia zasilania i podglądu wody. Tutaj rzeczywiście mamy możliwość sparowania go z telefonem i całym kamperem można z telefonu tak naprawdę korzystać, ale na wyświetlaczu mamy poziom wody, mamy też poziom naładowania akumulatora, można z tego poziomu włączyć wodę, boiler wody co najlepsze. Dodatkowo sterujemy sobie również też oświetleniem, możemy zmniejszać jasność, ciepło koloru, włączać sobie tylko oświetlenie w salonie, ale też również i też w sypialni. Dodatkowo ogrzewanie, Truma, diesel, DE. Z tego poziomu włączamy sobie ogrzewanie. Bardzo to fajnie działa, trochę jak na takim gazowym w domu. Możemy sobie ustawić 25 stopni. Możemy sobie włączyć również elektryczne ogrzewanie dodatkowe i wybrać energię, diesel, elektryczność albo oba naraz. Ostatnia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, co bardzo mocno wyróżnia ten campervan wśród innych campervanów, to jego ogrzewanie, ale też izolacja. Innowacyjności też nie zabrakło w tym względzie. Ogrzewanie, słuchajcie, jakie zostało to zastosowane, to marki Timberline, które działa na zasadzie diesla, ale w układzie, w którym tutaj jest zastosowany, nie wykorzystujemy tylko i wyłącznie powietrza. Jest tutaj ciecz rozprowadzona po pojeździe, która powoduje, że mówimy o campervanie z ogrzewaniem, które zazwyczaj było stosowane w pojazdach marki premium. Więc mamy tutaj, słuchajcie, lekką hybrydę, która powoduje, że mamy rozprowadzoną ciecz, którą możemy ewentualnie podgrzać i też rozdmuchać powietrzem, dzięki czemu komfort spania, komfort przebywania w tym pojeździe podnosi się bardzo mocno. Dodatkowo, oprócz ogrzewania, słuchajcie, ten campervan jest wyjątkowo izolowany. Wszystkie campervany, jak wiecie, z tego, że są zbudowane na bazie blaszaka, przy różnicy temperatur między ścianami powstaje wilgoć. Ta wilgoć powoduje, że z każdym rokiem nasza izolacja kampera spada. W tym pojeździe mamy zastosowaną otulinę marki 3M Tisulin, która jest bardzo hydrofobowa. Ta hydrofobowość powoduje, że wilgoć, która zbiera się z różnicy temperatur, jest wypychana i nie tracimy właściwości izolacyjnych tej otuliny, co powoduje, że ten kamper jest super wyciszony, ale też super izolowany. Przyznajcie sami, że w tak małym pojeździe, tak wykonanym, można naprawdę spędzić fantastycznie czas, odpocząć i jednocześnie wykorzystać go do pracy, ale też do wielu aktywności. Po tym małym przekomarzaniu się, słuchajcie, wewnątrz pojazdu, myślę, że przyszedł czas na to, aby spróbować się w terenie. Szymon, co ty na to? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że w końcu udowodnię Markowi, że mój pojazd jest lepszym wyborem. Niech wygra lepszy. Powodzenia! Hej! Moi drodzy, no i jesteśmy właśnie w terenie tak naprawdę. Pewnie interesuje Was również, jaki tu jest komfort podróżowania podczas takich terenów pozaasfaltowych, tak? Przede wszystkim jest bardzo porównywalnie, jeśli chodzi o poruszanie się po asfalcie. Jechaliśmy tutaj z prędkością mniej więcej około 100 na godzinę i rzeczywiście mimo tych opon terenowych, mimo tych dużych gabarytów jest tutaj naprawdę cicho i jedzie się po prostu jak osobówką. W terenie jest bardzo podobnie, tak naprawdę nic nie trzeszczy i to też pokazuje dobrą jakość wykonania i użytych materiałów u Hymera. Nie da się bezpośrednio też porównać tego podwozia do Forda czy Fiata, ale dla osób, które podróżowały czy Fordem, czy Fiatem, na pewno polecam, aby też również jak mają okazję skorzystać z takiej przejażdżki kamperem na podwoziu Mercedesa, bo w moich odczuciach jest to po prostu trochę inna liga wyższa. Na pewno samo prowadzenie tutaj tego bazowego pojazdu, czyli podwozia Mercedesa,
jest bardzo komfortowe, bardzo intuicyjne. Samo operowanie kierownicą jest na pewno bardzo lekkie i przede wszystkim precyzyjne. Czuć również ten napęd na 4 koła, gdzie podczas tych wjazdów czy zjazdów, które będziecie mogli zobaczyć u siebie na ekranie w naszym materiale, będzie bardzo dobrze i doskonale widać, jak ten napęd sobie radzi w dużych koleinach, w jazdach pod górkę czy właśnie z górki. I będziecie mieli tak naprawdę dobrą okazję, żebyście sami mogli sobie wyrobić opinię na temat Hymera, czy Brysnera, czy po prostu kamperów z napędem na 4 koła na podwoziu Mercedesa. Słuchajcie, toczą się wojny nie tylko między klientami, którzy mówią, że przyczepa jest lepsza od kampera i odwrotnie, ale też między klientami, którzy jeżdżą Fiatem lub Fordem. Wszyscy mówią, że Ford ma małą akcyzę, więc z automatu jest lepszy, ale są klienci, którzy mówią, że to Fiat daje więcej takich pozytywnych doznań za kierownicą. Słyszałem opinię, że Fordy są wybierane bardziej przez kobiety z racji tego, że to Fordy daje poczucie jeżdżenia tak jakby osobówką. Fiat z kolei podobno ma wygodniejszy fotel, ale czemu o tym mówię? Mówię o tym, że tylko osoby, które wsiadły do Mercedesa i przejechały się Mercedesem, myślę, że nie wybiorą i nie wrócą nigdy więcej do Forda ani do Fiata. To Mercedes daje, słuchajcie, jakość, ciszę w środku i niezapomniane, słuchajcie, wrażenia z jazdy. Po asfalcie ten samochód, słuchajcie, jeździ fantastycznie i sprawdza się super. Spalanie jest naprawdę bardzo ciekawe, w sensie ciekawe mówię niskie, ale słuchajcie, to co przeżywam teraz, jadąc w terenie, nasz wirownik, gdzie są duże przechyły, są duże uskoki, słuchajcie, mówię do Was prawie że szeptem, bo tu jest cicho, tu nic nie skrzeczy, tu nic nie piszczy. Ten samochód naprawdę, słuchajcie, mimo że ma trudny teren przed sobą, zachowuje się prawie że tak, jakby jeździł po asfalcie. Jak tam, Szymon? Wrażenia z jazdy? Bardzo dobrze, na pewno się tego nie spodziewałem i na pewno jestem zadowolony. A co Cię zaskoczyło? Na pewno zaskoczyło mnie to, że pomimo w przypadku Crosstraila tych dużych gabarytów jest bez problemu taki na pewno łatwy w manewrowaniu, na pewno dobrze się prowadzi i o dziwo się nie zakopaliśmy. Czy u Ciebie też jest tak cicho jak u mnie? Jest cicho, na pewno myślę, że u Ciebie jest bardziej ciszej niż u mnie z racji na to, że jednak półintegra i tych mebli oraz tej zabudowy jest trochę więcej, więc podczas tych już naprawdę trudnych przejazdów rzeczywiście czasami można było gdzieś tam materacę usłyszeć, czy po prostu półkę, tak? Ja już wcześniej mówiłem, że Brysnerem na Mercedesie mimo tych opon jeździ się fantastycznie, zarówno w terenie, ale też na asfalcie i tak jak wspominałem wcześniej, ci co jeździli i kłócili się, czy Fiat, czy Ford jest lepszy, to jak wsiądą do Mercedesa, to nie będą chcieli wrócić ani do Fiata, ani do Mercedesa. No dobra, ale rozstrzygnijmy naszą małą bitwę. Który pojazd wybierasz? A czyli idąc rozumem czy sercem? Powiedz najpierw rozumem, potem sercem. Rzeczywiście rozumem, to jest kwestia tego, w jakim stylu podróżujemy, bo to są kampery i trochę podobne do siebie i mimo wszystko totalnie inne. Tutaj mamy co prawda dosyć cięższy, że tak powiem, egzemplarz, czyli na sucho on waży prawie 3700, chcąc nie chcąc kategoria C, bo DMC mamy 400. Czyli jednak mam to coś, czego Ty nie masz. Się śmiałeś, że masz szersze opony i będzie Ci lepiej w terenie. Nie do końca wyszło, ale okej. Ale widzisz, masz rację, Szymon, tak, zdecydowanie tak. To jest pojazd na kategorię C. My tutaj mamy homologację do 4 osób do jazdy i mieścimy się mimo tej ciężkiej terenowej zabudowy do kategorii B. Mamy tu wagę poniżej 3,5 tony. No dobra, ale porozmawiajmy wtedy jeszcze bardziej konkretnie. Który pojazd według Ciebie jest lepszy, dlaczego i dla kogo jest dedykowany? Na pewno Hymer, jeśli chodzi o Hymera, to jest dedykowany bezpośrednio pod osoby, które na pewno bardzo dużo podróżują, lubią też niezależność, ale lubią też w pewien sposób komfort i luksus, tak? Nie da się ukryć tego, że rzeczywiście w Hymerze możemy doznać w cudzysłowie takiego 5-gwiazdkowego klimatu. Daje nam rzeczywiście bardzo dużo komfortu podczas tej podróży, możemy też również wjechać w takie miejsca trochę na dziko. I rzeczywiście bez problemu w takie miejsce sobie dojedziemy. Natomiast na co dzień
patrząc też również na budżet mimo wszystko, no to rzeczywiście Bürstner jest dobrym kompromisem. Przede wszystkim jest mniejszy, ale pomimo jego rozmiarów też ma bardzo dużą przestrzeń z racji na to, że Bürstner po prostu zaprojektował go trochę ponadczasowo, bym dzisiaj powiedział, patrząc na konkurencję i rzeczywiście wśród campervanów myślę, że dzisiaj Bürstner może królować. Więc moim wyborem chyba dzisiaj będzie Bürstner mimo wszystko. Proszę, jednak zaskoczyłeś mnie. Mi, słuchajcie, nic dodać, nic ująć, tylko muszę się zgodzić z Szymonem, bo rzeczywiście jeśli chodzi o pojazd, który ma być kompaktowych wymiarów i ma posiadać dużo przestrzeni i tej swobody wnętrza, to zdecydowanie wśród campervanów Bürstner Habiton wyróżnia się bardzo mocno. Jeśli zaś mówimy o pojeździe, który ma być skrojony na bardzo długie, dalekie podróżowanie i przede wszystkim rozciągnięte w czasie, no to rzeczywiście tu, tak jak Szymon wspominał, że to jest taki jeżdżący hotel 5-gwiazdkowy na kołach i ja się z nim zgadzam, bo oprócz tego, że mamy luksus, mamy wygodę, mamy komfort, to jeszcze my mamy czystą głowę i nie musimy się zastanawiać, słuchajcie, czy kończy się asfalt, zaczynają się szutry, czy chcemy wjechać gdzieś na kawałek plaży, gdzie będzie troszeczkę grząskiego piasku, tak jak tutaj dzisiaj. Te auto na pewno się do tego sprawdzi. Szymonie, mimo że to wojna, bitwa, to chyba musimy sobie przybić piątkę i powiedzieć, że obydwa pojazdy są wyjątkowe, skierowane są chyba do całkiem innych ludzi, ale każda z tych grup tych ludzi, którzy wybierze czy Hemera, Crosstraila, czy Bürstnera, Habitona, będzie zdecydowanie zadowolona, bo jeśli mówimy o półintegrze zbudowanej na podwoziu samochodu terenowego, to królem jest na pewno Hemer To Crosstrail. na pewno. Z kolei jeśli mówimy o campervanie, słuchajcie, nie tylko zbudowany na 4 kołach, ale myślę w ogóle jeśli chodzi o campervany, bo tak jak wspominałem, też wyjątkowa izolacja, wyjątkowe wyciszenie, to dla mnie campervanem numer 1 w tym momencie jest Bürstner. I myślę, że tym sporem, zakończonym remisem zakończymy nasz bój. Tak jest. Pozdrowimy naszych widzów i zaprosimy do naszego salonu X-Camp w Cekowie. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie oglądać takich więcej, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby Was nie ominęły nowe filmy.